A w drugi dzień z Ibizy. Dzisiaj, jak na razie, jest tak pół na pół. U Dawida gorzej. Ja się źle nie czuję, ja nawet się czuję w miarę spoko. Wcześniej wstałem, jakoś nie wiem, spać nie mogłem. Dawid spadł o 12, awaria i teraz idziemy jeść. Ogólnie planu na dzisiaj nie mamy. Gdzieś trzeba pojechać, mieliśmy rano o 10 być na promie na Formenterę, ale się nie udało. A tylko raz dziennie pływa tam prom. Nie no, pływa więcej, ale... Więcej? A to trzeba było pokazać, że tylko o 10. To jest w tej filmie. Aha. To może tam popłyniemy? Czy nie? Daleko jest stąd płot? No, trzeba się dowiedzieć właśnie, czy pływacie, nie? No dobra, to musimy się dowiedzieć, może tam popłyniemy. Najważniejsze na razie i zjeść. Co do sytuacji na Ibizie, właśnie, bo tak zacząłem nagrywać, o to mi chodziło, żebym wam powiedział. Jak na razie imprez takich nie ma po prostu. Tam gdzie byliśmy wczoraj, jak nie widzieliście odcinka jeszcze, to zapraszam. To był po prostu beach bar, Bora Bora, z hotelu, w którym mieszkamy. O 24 muzyka zgasła, nara. Poszliśmy na miasto czegoś szukać, nigdzie nic. Miasto duchów po prostu. No na razie ta Ibiza nie jest taka jak powinna być, ale podobno w przyszłym tygodniu ma być coraz lepiej. Ma się to wszystko zmieniać. Ale niestety my nie trafiliśmy za bardzo. A gdzie idziemy? Ja też nie. Ratujemy się jak się da. Rosołek, ale Dawid niestety za nie mógł. Bora. Dobra, idziemy najpierw zobaczyć tutaj obok nas na plaży, czy się coś dzieje. Na tą wyspę jednak nie płyniemy, bo w sumie drogo wychodzi za prom, ale już jest trochę za późno. Także będziemy gdzieś tutaj lokalnie zwiedzać. Bora gra muzyka. Byłem się jeszcze przejść w drugą stronę, zobaczyć tutaj za mną Hard Rock, obok Ushuaia. No i w sumie ani tu w beach barze za wiele się nie dzieje. Muzyka gra, jacyś ludzie też są, ale totalnie bez szału, totalnie. Oczywiście tak się cieszę, że tutaj przyjechałem, bo chciałem przyjechać i wczoraj było naprawdę bardzo fajnie. No ale wiecie, no to jeszcze nie był ten czas, żeby przyjechać na Ibizę. I tak, wiem, że z tygodnia na tydzień będzie tu coraz lepiej, no na pewno tak będzie. We wrześniu prawdopodobnie będę tutaj drugi raz, bo rok temu, chyba ponad rok temu mieliśmy rezerwację właśnie na czerwiec, na lipiec, jakoś tak. Później nam ją przełożyli na wrzesień, no i później znowu na ten rok. I w tym roku prawdopodobnie będziemy mieli właśnie, to mamy willę wynajętą, parę osób, także na pewno to jeszcze nie jest na pewno, ale raczej jeszcze tu przyjadę. To wszystko zależy, gdzie będę. Muszę iść ogarnąć Dawida, bo wieczór wczoraj był bardzo udany. Poszliśmy dopiero w sumie 3:30 chyba spać. No i strasznie ma źle, strasznie. Ibiza dała mu radę. Ale to tam. Zaraz się ogarnie, jedziemy coś zobaczyć jeszcze. Znaczy jedziemy, no i właśnie nie wiem, czy pojedziemy chyba jedynie taksówką, bo samochód oddaliśmy. A coś robić trzeba. Cały dzień jeszcze mam. Ładna dziewczyna. Na obiad w hiszpańskim stylu paella z owocami morza. Jeszcze nie wiem jak smakuje, także wam nie powiem, ale wygląda gorzej niż ta, co była we Włoszech, co jadłem ostatnio. No ale zaraz zobaczymy. Dawid, ty co będziesz jadł? Czekaj, co ja tu mam? Nic. Nie no, zamówiłem w końcu polonezę. A zamówiłeś? No, może powodzenia. Może mi się uda zjeść. Przyjeździł na plażę z dziewczynami, z Kamilą, która ma kanał Zadzieram Kiece i Lecę. Zaraz wam pokażę. Chciałem coś nakręcić tutaj. Dobra, jesteśmy na plaży S-Bolną, czy jakoś tak się to nazywa. Zaraz startuję dronem. Fajne tu takie widoczki są. Zaraz zobaczycie co i jak. No dobra, najpierw polatam, a później pogadamy. Kamila trochę wam opowie o sobie tutaj na tym filmie, bo naprawdę ciekawe, bardzo dużo podróżuje. Niedawno wróciła z Afryki też.
No i wcześniej była też w różnych miejscach, także coś tam opowie. Z racji tego, że tam na dole nie chciał złapać zasięg, a muszę potwierdzić, że wiem, że jestem w strefie autoryzacji, coś tam, jakieś pierdoły. Musimy wyjść z Dawidem na górę i dopiero odpalimy drona. Tu pod nami jest taki fajny tunel, ale to za chwilę tam pójdziemy, bo teraz było tam dużo ludzi, bo sobie zdjęcia robią. Ale jak jest słońce, to tu musi być ładna woda. Znaczy no, ale na górze, teraz to już jest za późno. Już nie ma takiego koloru. Tutaj Dawid jeszcze pokazał taką miejscówkę. Chciałem tu fajnie sobie wystartować, ale cały czas są ludzie. Każdy sobie przychodzi te zdjęcie zrobić. No i to jest Kamila. Kamila ma swój kanał Zadzierał Kiece i Lecę. Tak samo się na YouTube nazywa, tak? Tak się nazywa. Także od razu wbijajcie. Grzesiu, dodaj tutaj na dole. Dziękuję, dziękuję. Czekaj, bo mi tu zaświeci. Dobra, Kamila, ile masz krajów już odwiedzonych? 60 prawie. 60. No, to mamy bardzo podobnie. No. Ja I mam tak się mijamy z Piotrkiem. 67. Słuchajcie, już w Maladze się prawie spotkaliśmy, na Curaçao się prawie spotkaliśmy, bo miałeś przylecieć, żeby mnie odwiedzić, jak byłeś w Kolumbii i nie udało się. No, nie udało się, No i w no. kilku innych miejscach A w jeszcze. Kolumbii było zarąbiście, jak mi się Kolumbia podobała. Naprawdę. Fajny klimat był w Kolumbii. Będzie trzeba wrócić. No, kiedyś wrócę na pewno. Chociaż jakbym miał wybierać, na przykład, to bym wolał chyba do Brazylii wrócić bardziej niż do Kolumbii. Ale w Kolumbii było fajnie. Gdzie byłaś ostatnio? Znaczy byłem. No, mówię, że byłaś w Afryce. No. Jak byłam, było? no? W Kenii i w Tanzanii. A, Pięknie czyli dwa było. kraje tylko zwiedziałaś? Miesiąc i miesiąc? 7 tygodni łącznie. W Kenii byłam dłużej. A, No, w Kenii było super, były lwy i słonie i w a ogóle, widziałem, wiesz, widziałem. radocha, no. Widziałem. Fajnie. Co, zapraszam Was na pewno do Kamili. Będziecie widzieli różne podróże, bo Ty kręcisz głównie właśnie z podróżek gdzieś jesteś, tak? Z podróży, no. Wszystko z No, podróży. to będziecie mieli kolejny podróżniczy kanał do oglądania. Ja zostałam zainspirowana po prostu Piotrem, słuchajcie, bo ja zawsze mówiłam, że nie mogę robić kanału, bo nie mam dobrej kamery i w ogóle, po czym mi kumpel pokazał właśnie Piotra. Telefonem. Że on telefonem śmiga i ja teraz też śmigam telefonem. I da się? Da się. Da się osiągnąć jakiś tam mały sukces telefonem tylko, a nie profesjonalnym sprzętem za 20 000 złotych? Da się. Wszystko się da. Wszystko się da, tylko trzeba chcieć i robić fajny przekaz. I dobrze opowiadać. Zgadza Dlatego się. zobaczysz, uda się. Tylko Kamila jest jeszcze krok przede mną, bo ma jak to się nazywa? Mikrofon, tak? Mam mikrofon, No, tak. ma profesjonalny mikrofon. Ja jeszcze nie mam, ale kiedyś będę miał. Ja wiesz, pracowałam w radiu kilka lat temu i mam takie zboczenie zawodowe, że dźwięk musi być po prostu... No, musi Tak. być. Mi dużo osób narzeka, że co chwilę czegoś nie słychać, albo że gdzieś wieje, albo coś, ale ja jestem wygodny po prostu. Dla mnie wyciągnięcie z telefonu, z kieszeni, szybko cyk, nagrać coś. Jak ja miał do tego przyłączać coś, zaraz mikrofon, jeszcze coś. Nie chciałbym się, Zgadza ale się. w końcu będę musiał, żeby polepszyć jeszcze jakość. I tak już teraz nie przestałem sam montować, tylko ktoś dla mnie robi, żeby polepszyć jakość i że jest dobrze, to jeszcze będę musiał kupić mikrofon. No i co? Co No byś i co, chciała? Ibiza, no. Będziemy zwiedzać Ibizę. Szybciutki taki strzał No. z Piotrem, ale no kurczę, fajnie, No. że się udało. Dla mnie trochę za szybki, ale chociaż dobrze, bo teraz tak naprawdę na tej Ibizie za wiele się nie dzieje. Przyjadę we wrześniu, to będzie na pewno dużo lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. I mam nadzieję, że tu przyjadę. Bo jak zacznę swoją podróż po krajach arabskich, to tak naprawdę mam tylko przylecieć po to, żeby na Tomorrowland i na Ibizę i wracam z powrotem. Ale jak nie będzie Tomorrowland, to chyba nie przylecę. Zobaczymy jeszcze. A ja za 5 dni wsiadam na łódkę i płynę jeszcze na Majorkę. O, najlepiej. Na tydzień. O, też fajnie. Byłaś już? Na pewno byłaś, nie? Mieszkałam na Majorce, A, no. mieszkałaś, no. Majorka jest super. Mi się na Majorce Mnie bardzo też się podoba. bardzo podoba. I na Majorce jest wszystko tak naprawdę. I są góry ładne, schowane, takie ukryte plaże i tak dalej. No piękna. Jak byłem w tamtym roku chyba tydzień właśnie, trochę pozwiedzałem. Zajebista jest, naprawdę się jest tak bardzo zajebista. podoba. Tutaj też mi się, ja sobie Ibizy w ogóle nie wyobrażałem tak, jak ona wygląda. A tu jest dużo ładnych plaż, naprawdę Tak, dużo. nie tylko jest impreza. No właśnie ja tu przyjechałem. Po co tu przyjechałem imprezować, tego nie było, ale znalazłem co innego. Jakąś inną perełkę. Zgadza się, no.
Gdzie planujesz jakąś kolejną podróż taką dłuższą? Masz coś w planach, czy to po prostu będzie jakoś na spontanie, że gdzie się uda? Wiesz co, Jaki kontynent? O. generalnie chciałabym wrócić do Azji, no. Czekam, No żeby Jezu, się trochę każdy chce, otwierało, wiesz? każdy chce wrócić do Azji. No, chciałabym do Azji. No zobaczymy, mam nadzieję, że się pootwiera już tak teraz. Chcę się pobujać po Europie, bo jest ładna pogoda i są tanie loty i w ogóle jest wszystko spoko. A później mam nadzieję, że jesienią, maksymalnie zimą może się uda do Azji, no. No ja mam nadzieję też, ale jak rozmawiałem ze znajomym, na Bali można polecieć teraz, to wiem, bo tam chyba wystarczy, nie wiem, 5 dni posiedzieć w hotelu, coś takiego, no bardzo krótko. Tajlandię mieli otworzyć w lipcu, nie, Phuket mieli otworzyć w lipcu, obiecali ludziom, że jak wszyscy zrobią te, to ich otworzą, 70% ludzi zrobiło i nagle wczoraj powiedzieli, że nie otworzą. Ludzie są strasznie źli tam, strasznie. No bo, Pewnie też, co? no ja też, znaczy ja wracam w listopadzie, no nie no, jestem zły, no bo ja wiem jak ci ludzie tam cierpią przez brak turystów. Wiadomo, na każdej wyspie turystycznej tak jest, że jak nie ma turystów, ludzie nie mają pieniędzy, no i tak to wygląda. Ale w listopadzie wrócę. Teraz krok po kroczku, po różnych krajach, coraz bliżej Azji, znaczy teraz od razu lecę do Azji tak naprawdę, no ale coraz bliżej Tajlandii się będę przesuwał i w listopadzie do domu. Także jak będziesz w Tajlandii w zimie, To to dawaj będziemy się znać. widzieć. To dawaj tak, znać. na Phuket. Dobra, ja Was zapraszam jeszcze raz na kanał Kamili, a my lecimy dalej. Zacieram kiece i lecimy. Tak. Właśnie zbieramy się, gotowe na następną imprezkę. Jedziemy do beach baru. Odezwali się do nas. Taki jeden Polak do mnie napisał. Myślę, że wiele osób z Was będzie go znało. Zobaczycie za chwilę na filmiku, jak tam dojedziemy. No i miejmy nadzieję, że będzie tam trochę ludzi. Źle się żywię ostatnio. Muszę wrócić do zdrowego żywienia. A tak naprawdę to, no dobra, źle się żywię, to tak, ale czasem w takiej trasie jest ciężko jeść dobrze. Bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciężko, bo nieraz to po prostu się zatrzymują na stacji, trzeba szybko coś zjeść, jedziemy dalej, albo gdzieś jesteśmy i nie ma gdzie co znaleźć, no i masakra, no. Ale przez to, że jak się głodziłem i dietę robiłem i wszystko do mojej ostatniej walki, teraz stwierdziłem, że 2 tygodnie sobie po walce pozwolę na jedzenie wszystkiego. No ale już minęły 3, a ja dalej jem źle. Nie, ale naprawdę muszę się wziąć za siebie. Mogę już zacząć leciutko trenować. Jeszcze nie mogę się za bardzo pocić oczywiście, bo jeszcze mam tu parę blizn na głowie. Znaczy nie blizn, tylko parę takich strupków i tak dalej, bo jeszcze się to nie wygoiło całkiem. No ale już tam coś się już ćwiczę, także tyle jest dobrze chociaż. Nie mogę się za bardzo zapuścić, bo później ciężko się to zrzuca. Dawid, gotowy? No, prawie. Idziemy. Jeszcze po pizzę po drodze. Dobra, wchodzimy do beach baru Blue Berdin. Najpierw idziemy na łódkę tam, a później tutaj. Ale ludzi jest, widzę, że dużo. Zachód się zaczyna robić. Coraz lepiej wygląda. Łódka po nas podpłynęła właśnie. Jedziemy na któryś, nie wiem, czyli jacht, czy katamaran, nie wiem. Siema. At least we have set the table. I dopłynęliśmy. We can go there, maybe ask. Okay, in 1 hour or for 1 hour? For 1 hour. Okay. Cuando estamos promenando y no hay libertad. Cuando tú quieres empezar. Pięknie to wygląda. Zaraz się będziemy zbierać i płyniemy tam do tego Blue Berdina. Tam już grają coraz lepiej. Właśnie się zbieramy z łódki. Całkiem fajnie było, ale jedziemy na imprezę. No i wbijamy. Ale nam się fartło, co? Aż nie wierzę, że tu jest tyle ludzi. Jest jak jest.
znowu 24. Piotrek i Dawid do domu, jak grzeczni chłopcy. No. Masakra to jest, ja nie wierzę, że jestem na Ibizie i o 24 idę do domu. Ja powinienem wracać o 8 rano, a nie o 24. No tak. Dawid, byłeś kiedyś na tak słabej Ibizie? Nie. Nie? No to, ale jakbym mógł być? Pocieszy. Ej, w ogóle wam powiem, jakie to były zasady. To było tak, że można było tylko tańczyć przy swoich stolikach. Jak gdzieś się dalej poszło, wysło się poza stolik, trzeba było od razu założyć maskę. Wiecie, ochrona była taka w miarę w porządku, bo oni po prostu musieli powiedzieć. No taką mają pracę, no niestety. Ej, tu nie ma w ogóle taksówek. Ale przypało. Właśnie myśleliśmy, że wyjdziemy i tu będzie pełno taksówek, a nie ma ani jednej. Ale akcja. numer, może on ma. No i dokończę wam, jak to wyglądało. Udało nam się to w ogóle fartem dostać stolik, bo jak przyjechaliśmy pierwszy raz, zanim popłynęliśmy na tą łódkę, to też nie było żadnego. Przyjechaliśmy o 10:30 już było, ale jak przyjechaliśmy to o 10:30, to zostało nam tak naprawdę tylko 1,5 godziny imprezy. Było bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie, chociaż muzyka mogła być lepsza, bo była taka mega zamulona. I tak dobrze, że cokolwiek się działo, bo tak naprawdę nie planowaliśmy tu przyjechać. Odezwał się do nas Marcin, no i się udało jak się udało. Fajnie wyszło. Ale żeby na Ibizie i o 12 w nocy iść do domu, Grzech. to jest za dużo. To jest grzech. To normalni ludzie by tego nie wytrzymali. No, ale co, no na te czasy i tak fajnie, że chociaż mogliśmy No i tak coś potańczyliśmy. przygotować łóżką, no nie? Weekend na Ibizie jak dla mnie spoko. Na pewno było lepiej, o Jezus, niż jakbyśmy byli gdzie indziej. Ale widziałeś przynajmniej ładne miejsca, Ładne dziewczyny, tutaj były naprawdę ładne, bardzo ładne dziewczyny. no ale zobaczyłeś i widzę z innej strony, nie tylko... No nie, no właśnie zobaczyłem te plaże i tak dalej i to naprawdę, jakbyście sobie pomyśleli, znaczy ja nie wyobrażałem sobie, że Ibiza tak wygląda. Ja byłem przekonany, że tu się, wiadomo, przyjeżdża tylko na melanż, plaży brzydkie i tak dalej, a jak wczoraj pojeździliśmy, to tu naprawdę jest ładnie. No, łapiemy od razu. Łapiemy? No. No i wróciliśmy. Nie było nawet tak, o, a patrzcie, co się dzieje w hotelu. Na balkonach imprezki, bo tu się właśnie też skończyło Bora Bora. No i co? Rano 7 wstajemy, czyli za 7 godzin, no jeszcze się trzeba spakować, muszę wysłać materiał. Pewnie 6 godzin spania i lecimy do Barcelony. A co będzie dalej? Czas pokaże. Powiem wam tak, co do Ibizy mam takie mieszane uczucia. Cieszę się, że tu przylecieliśmy, bo naprawdę 2 dni super spędzone. No Dawid miał dzisiaj słabszy dzień. Ale nie, pół dnia. Ale później wrócił. No, i po prostu wiem, że Jaggera w dużych ilościach nie można pić. To jest spoko, parę shotów, To jest ale- fajne, ale my przesadziliśmy, bo jesteśmy świniami nienażartymi i my... Nie będę wam mówił, ile wypiliśmy, bo i tak nikt z was tego nie uwierzy w to, ale było za dużo. Dużo za dużo. No i co? No i później, ja się dziwię sam, że mi nic nie było. Ja rano wstałem, jak ja w ogóle nie był. No dobra, miałem taką szpilkę wbitą w głowę, tak troszkę coś mnie bolało, ale jak wypiłem tylko jedną koronkę, od razu mi przeszło. A Dawid, no trup. KO. Po chłopie. No, ale później wrócił. Późno, ale jednak wrócił. Cały dzień nie jest zjebany, no ale trudno, no. No i w ogóle później fajnie jacht, fajnie ta imprezka. Niedosyt jest tego, że po prostu o 12 w nocy wracamy do domu, zamiast iść teraz na dyskotekę, bo tu normalnie jest tak, że do 12 się ludzie bawią w beach barze i później dopiero się zaczyna dyskoteka. Idą na dyskotekę do którejś tam godziny i później ewentualnie znowu można gdzieś Później wrócić. dopiero jest after. I później jeszcze after. I tak to wygląda. A teraz tego nie ma. Ale i tak było fajnie. Nie narzekam. Na pewno się tu lepiej bawiliśmy niż gdziekolwiek indziej, gdzie byśmy byli. No, bo nigdzie się nie było bawić. Bo nigdzie się nie można było bawić. Także to i tak było super. No. Rimini też, no co? Nie było nigdzie, no nie ma co ukrywać. No, myślę, że dopiero Hiszpania to jest pierwszym kierunkiem, gdzie gdzieś się można będzie pobawić. No, no ale w sumie pod względem zdrowotnym to nawet dobrze, że nie można. Ale przynajmniej masz teraz... musisz po prostu wrócić, no nie? No tak, bo no. masz przynajmniej, bo nie masz niedosyt. Niedosyt. To jest coś, co muszę uzupełnić braki w tym, co zobaczyłem tutaj. No i to zrobię. Dobra, nic. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, jak jeszcze nie subskrybujecie. Będzie mi bardzo fajnie, bardzo miło. A jak nie widzieliście poprzednich odcinków, to też zapraszam. Seria idzie super. Dziękuję wam za to. Yo. Dobra.